Cześć, witajcie w nowym odcinku w Ciśnij Start, z tej strony Azji. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest do końca tak, że nienawidzę wszystkiego, co związane z Nintendo. Inaczej, po co w moim posiadaniu byłby np. Famicom, Game Boye i DS-y? To są jednak konsole stare, można by powiedzieć nostalgiczne, czy też z lepszych czasów. Jednak w tym momencie Nintendo jako korporacja na rynku gier jest wystarczająco długo, aby mógł ich znienawidzić. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Powiedzmy sobie najpierw, że można lubić Nintendo, przy całej fali hejtu, która zaraz z mojej strony na nich spłynie. Robią dobre gry. Oczywiście oceny dla Zeldy Breath of the Wild czy Mario Odyssey to jakiś żart, bo moim zdaniem nie są to aż tak przełomowe gry, aby uzyskiwały wszędzie dziesiątki, ale zdecydowanie są to dobre produkcje. Firma od pewnego czasu wypuszcza same hity i jest to zdecydowanie na plus. To może się jednak niedługo zmienić, ponieważ powątpiewam w nowy projekt wielkiego N, czyli Labo. Z tego co wiemy, będą to zestawy kartonowych zabawek działających ze Switchem przez wykorzystanie tej kamerki w jednym z joyconów i czujników ruchu. Pomysł ciekawy, ale pamiętajmy, w jaki rynek głównie celuje Nintendo. Japoński. Pokazałbym wam teczkę papierową, którą nosiłem ze sobą w Japonii. Już po pierwszych dniach laminowany karton, z którego była wykonana, zaczął się dezintegrować od wilgoci. W takim klimacie te kartonowe zabaweczki nie wytrzymają zbyt długo. Zresztą w ogóle ich wytrzymałość jest co najmniej zastanawiająca. Czasem trzeba pomyśleć i wybrać, czy chcemy pierdółkowate bajery, czy może jednak w konsoli liczy się coś bardziej przyjemnego. Polska od dawna jest czarnym punktem na mapie Nintendo i niestety nie zmieni tego chyba nikt, skoro nie udało się to nawet charyzmatycznej pani Beacie Dudzic za jej czasów z Stadelbauer Polska, która to firma była oficjalnym dystrybutorem. Można poniekąd powiedzieć Nintendo Polska. Dzisiaj jest nim Conquest i niestety jest źle. Ceny u nas są stanowczo za drogie, nijak dostosowane do naszych warunków, szczególnie za gry i akcesoria. Pamiętacie, jak reszta świata miała NES-a Mini za około 400 zł, czy też $80? Otóż u nas była to dwukrotność tej ceny. Ale do tematu tego złomu jeszcze dojdziemy. Swego czasu miałem problem z Nintendo, który wymagał kontaktu z ichniejszym supportem. Ten europejski przekierował mnie do polskiego, którego de facto nie było. Napisałem więc do pani Beaty, gdyż wtedy się tym zajmowała i ona w moim imieniu musiała się kontaktować z Nintendo of Europe. To dlaczego wcześniej oni mnie zbyli? Inna sprawa. Ile gier widzieliście na konsolach Nintendo przetłumaczonych na nasz język? Ja wiem, angielski lepszy, ucz się angielskiego debilu, bla bla bla. Zaraz tak będą wyglądały komentarze. Od razu powiem, że tak, znam angielski, posługuję się nim na co dzień, szczególnie w pracy, gdzie moja znajomość tego języka jest wystawiana na próbę cały czas. Ale ja po prostu lubię polskie wersje. Czasem się z nich pośmieję, bo są słabe, ale ogólnie to bardzo je lubię. Dzięki nim wiem, że wydawca gry nie ma mnie w dupie i lubię to docenić. Póki co Switch trochę to przełamuje, bo są 4 znane mi przynajmniej gry po polsku. Ale są one zlokalizowane zapewne tylko i wyłącznie dlatego, że są multiplatformowe. W związku z tym większy rynek zbytu na innych konsolach zachęcił wydawcę do stworzenia polskiej wersji. No i przede wszystkim nie są to gry od Nintendo, o którym cały czas tutaj mówimy. Wracając jeszcze do cen sprzętu, ktoś może to zbyć mówiąc, że wiele sprzętu u nas jest w wyższych cenach niż gdzie indziej. To fakt, często tak jest. Ale Sony i Microsoft mają swoje konkretne siedziby w Polsce, gry wychodzą na te konsole po polsku, często z pełnym udźwiękowieniem, a ceny są mniej lub bardziej dopasowane do naszego rynku. To też można odbić mówiąc, że obydwie firmy mają więcej niż tylko gry i konsole i mogą sobie na to pozwolić, aby mieć ogarnięte wydawnictwa w kraju trzeciego świata, jakim jest Polska. Też racja. Ale to nijak nie może być usprawiedliwieniem, bo oczywiście lepiej wydać pieniążki na kogoś, kto o ciebie zadba, niż na kogoś, kto udaje, że nie istniejesz. Nintendo, jak może wiecie, nawiązało partnerstwo z Western Digital, właścicielem marki SanDisk, na produkcję licencjonowanych kart microSD na Switcha. No dobra, to co mnie w tym boli? Ano fakt, że kryje się za tym inny problem. Od teraz niektóre, pewnie większość, gier będzie miała na pudełku informację, że potrzebne jest dociągnięcie gry z internetu. Tak, kupujesz grę, a potem musisz ją jeszcze pobrać. Ja rozumiem, day one patche i tak dalej, ale nie. Tu musisz dosłownie pobrać grę. Tym samym zabierasz cenne miejsce na gry, które mógłbyś kupić z dystrybucji cyfrowej. Jeśli gry nie pobierzesz, spoko, dalej ją odpalisz, ale będziesz miał dostęp tylko do jej części, np. pierwszego levela. Jest to totalne nieporozumienie. Karty flash z grami mogą mieć naprawdę duże pojemności i to jest zwyczajne oszczędzanie na nośniku z grą kosztem cyfrowego wydawnictwa, co w efekcie może zabić ideę kupowania fizycznego wydania gry. Po co się czarować? Po prostu sprzedawajcie pudełka z kodem, bo te kartridże i tak staną się bezużyteczne, jeśli tak dalej pójdzie. Nie jest to aż tak złe posunięcie jak zdedykowane ultradrogie karty pamięci na Vita, ale tam fizyczne gry nie potrzebowały pobrania dodatkowych kilkudziesięciu gigabajtów. Tak właśnie tyle potrafią dzisiaj ważyć gry. Więc przy obecnych pojemnościach karty SD może nader szybko się okazać, że na Switchu zwyczajnie zabraknie nam miejsca. Pamiętacie pierwszy miesiąc z Nintendo Switch?
Konsola cierpiała na wiele problemów i do dzisiaj nie wszystkie zostały naprawione. Mimo iż znamy dużo problemów w konsoli, brakuje jej rewizji sprzętu czy zapowiedzi takowej. Tak samo stacja dokująca nadal może porysować ekran, choć warto przyznać, że trzeba tam umieszczać Switcha bardzo niedbale, aby tak się stało. Z racji tego, że jest to konsola z wyświetlaczem, problemem są też hot dead piksele. Każdy inny koncern w takim przypadku wymienia na gwarancji sprzęt, bądź ma ustaloną ilość pikseli, które mogą umrzeć bez wymiany. Japoński gigant twierdzi, że to już problem konsumentów i wypina się na jakiekolwiek wymiany z tego powodu. Za tablecik w cenie PlayStation 4 Pro jest to jakaś pomyłka. To oczywiście nie jedyne problemy trapiące tą konsolkę. Wiele z nich to zwyczajne błędy w zamyśle i konstrukcji, ale to mógłby być materiał na oddzielny filmik. Nintendo notorycznie produkuje mniej konsol niż mogłoby sprzedać. Z jednej strony jest to bezpieczne, bo mamy czysty zysk, nie ma leżaków magazynowych, ale z drugiej strony prowokuje Januszy biznesu do ich skupowania, a potem odsprzedaży za wielokrotność sugerowanej ceny detalicznej. Praktyka obserwowana już od najdawniejszych lat, o czym możecie poczytać chociażby w książce Wojny konsolowe. Jednak mimo iż minęły dziesiątki lat od wydarzeń tam opisanych i mimo iż fani błagają o nowe dostawy, to absolutnie nic się nie zmienia. Najnowszym przykładem niech będzie NES Mini. Wyszło ich mało, sprzedały się na pniu. Ludzie rozgoryczeni cofniętymi preorderami i handlarzami, którzy tej konsolki sprzedawali po horrendalnych cenach, atakują Nintendo, które o dziwo postanowiło odpowiedzieć. Uspokajali, że będzie nowa dostawa, bo jest problem z częściami, a po roku ma wyjść i tak nowa mini konsolka i cały budżet Research and Development właściwie idzie na nią. Wszystko to było kłamstwem, bo nie tylko dostawy nie było, ale też następca SNES Mini był dokładnie na tej samej płytce z dokładnie tymi samymi podzespołami co NES Mini. Poza tym ten sprzęt jest na łatwo dostępnej architekturze ARM, co czyni ją właściwie mikrokomputerem a la Raspberry Pi, tylko że z autorskim emulatorem. Można nawet nieoficjalnie dodać sobie ROMy, przed czym Nintendo się nie uchroniło, ale to akurat dobrze, bo nie można na te emulatorki dokupić gier. Podobny problem tyczył się początkowo Wii i Wii U, co koniec końców przyczyniło się pewnie częściowo do słabej sprzedaży tej drugiej konsoli. No dobra, ale jaki ma cel produkcja mniejszej ilości konsol niż jest potrzeba? Powód jest absurdalnie prosty. Nintendo w ten sposób kreuje swój wizerunek marki pożądanej i ekskluzywnej. Łatwo wypuścić mniej sprzętu i później powiedzieć: nasze konsole dosłownie znikają z sklepowych półek, tak bardzo wszyscy je chcą, są wręcz źli, że nie mogą ich kupić. Dla mnie jest to po prostu bardzo zły ruch, ale konsumentami są w większości ludzie nie mający zielonego pojęcia o marketingu, więc jak widać, ta taktyka niestety działa. Nintendo nie umie w online. Złośliwie można by powiedzieć, że gdy Sony i Microsoft rozbudowywali swoją infrastrukturę sieciową dla użytkowników ich konsol, Miyamoto zastanawiał się, jak przeforsować koczi strój dla Mario. Pierwszą konsolą wielkiego N z dostępem do szerokopasmowego internetu był GameCube, który jednak wymagał drugiego adaptera. Z tej funkcjonalności korzystało jednak niewiele gier i było tylko i wyłącznie mało istotną opcją. W tej generacji jednak PlayStation, zapewniając wbudowaną kartę sieciową w modelu Slim, Dreamcast z dołączonym w zestawie modemem i Microsoft ze swoim Xbox Live ucierali ścieżkę, którą miały pójść wszystkie konsole w kwestii możliwości internetowych. Wii zapoczątkowało w końcu listę znajomych i wspólną grę. Niestety rozwiązanie było zwyczajnie upierdliwe. Otóż Nintendo nie zrobiło zwykłego systemu loginów, czy też nazw użytkownika, które można było wyszukać. O nie. To by było zbyt proste. Zamiast tego mamy perfekcyjnie intuicyjne friendcody. Pamiętacie hasła zamiast save as grą? To pikuś przy prywatnych 16 cyfrach będących waszym identyfikatorem w sieci Nintendo. No dobra, ale przecież pisuje się to tylko raz i basta, co nie? No otóż niekoniecznie. Przede wszystkim, dodając kogoś przez friendcode, ta osoba nie otrzymuje żadnego powiadomienia. Musi wiedzieć, że ktoś ją dodał i powtórzyć proces u siebie, wpisując friendcode znajomego. To nie wszystko. Nie ma żadnego komunikatora, więc porozumiewać musimy się poza konsolą. Nintendo wprowadziło prymitywny komunikator w formie listów nazwany SwapNote lub Nintendo Letterbox w Europie dopiero w konsoli 3DS, z czego równie szybko się wycofał. Otóż widzicie, posiadanie platformy, gdzie ludzie mogą tworzyć zawartość i komunikować się z innymi, to odpowiedzialność, na którą nie stać już Nintendo. Już funkcja czatu w pierwszym dual screenie była zjechana przez media w krótkim, kłamliwym reportażu. Nintendo DS is going to redefine portable handheld gaming the way iPod is redefining music. Well, stop the music, because it's also redefining how vulnerable your kids are to child molesters. Problemem jest moderacja treści. Tego Nintendo nie chce robić i unikając kontrowersji przez głupie działania użytkowników, odbiera im możliwości tak bardzo podstawowe na innych platformach. Najgorsze jest to, że ten trend utrzymuje się do teraz, nawet na Switchu. Tam też mamy friendcody. Co prawda na 3DS dostaliśmy później zamiennik aplikacji nazwany SwapDoodle, ale okrojony z funkcjonalności wysyłania zdjęć i krótkich nagrań audio. Mimo to nadal nie jest to optymalna aplikacja do szybkich wiadomości czy umawiania się na wspólną grę.
W Switchu mają to poprawić poprzez apkę na telefon, czyli de facto nadal nie ma ekskluzywnie konsolowego rozwiązania. To jest niewybaczalne. Kolejną sprawą, która dla mnie jest absolutnie skreślająca nowe konsole Nintendo z listy zakupów, to brak możliwości zmiany ustawień kontrolera. PlayStation 4 i Xbox One oferują możliwość podmiany każdego przycisku na padzie na inny, co pozwala przeskoczyć przez niewygodę domyślnego sterowania w wielu grach. Jest to szczególnie istotne dla ludzi takich jak ja, niepełnosprawnych, aby pomóc sobie nieco w dopasowaniu rozgrywki pod swoją przypadłość. Nintendo w tej kwestii pozostaje głuche, a przy możliwym wprowadzeniu pełnego wsparcia myszy i klawiatury w grach na Xbox działa to jeszcze mocniej na niekorzyść japońskiej korporacji. Ostatnia rzecz dotyczy Nintendo Creators Program. Otóż nie można udostępniać żadnych nawet fragmentów gier Nintendo na YouTube, nie otrzymując przy tym automatycznej demonetyzacji. Można tego uniknąć dołączając do ich programu dla twórców, gdzie w pewien sposób Nintendo ma kontrolę nad tobą oraz zbiera połowę zarobków dla siebie. Polecam zobaczyć recenzję gier Nintendo na kanale Angry Joe Show. To, co robił, aby tego uniknąć, to jakiś kosmos. Myślę, że za reklamę ich gier w postaci treści na YouTube nie powinni pobierać pieniędzy. Tym bardziej, że tak jak mówiłem na początku, ich gry są świetne i nie muszą się obawiać swojej opinii. A raczej nie musieliby, bo w takim układzie, jaki jest teraz, to youtuberzy ich nienawidzą. To by było na tyle. Myślę, że przedstawiłem swoją opinię jasno i że nawet jeśli jesteś, drogi widzu, fanem Nintendo, to w pewnych sprawach przyznasz mi rację. Jeśli się nie zgadzasz, zapraszam do dyskusji w komentarzach pod filmem. Dziękuję za oglądanie do końca, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć.